Temat ten zawsze będzie budził kontrowersje i niejednokrotnie niedowierzanie. Do tej pory historię najsłynniejszego okrętu polskiej marynarki wojennej przedstawiano, pomijając drażliwe tematy, tak by nie naruszać legendy okrętu i walecznej załogi. Istnieje historia i fakty historyczne, które nie zawsze idą w parze z mitem i legendą, lecz zawsze są nierozerwalnie związane z daną historią. Jedni chcieliby bronić byłego dowódcę ORP Orzeł Henryka Kłoczkowskiego, inni okrzyknęli go największym zdrajcą września 1939 roku. My przyjrzyjmy się faktom, które udało mi się ustalić. Nie będę nikogo bronił, ani też oskarżał. Będę zadawał pytania, na które Państwo sami będą musieli sobie odpowiedzieć. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Dwudziestego 1 sierpnia 1939 roku o godzinie 23:40 na okrętach odebrano radiogram z Okrzywskiego Punktu Obserwacyjnego, który powiadamiał, że 1 września 1939 roku około godziny 6 rano przylecą nad portem w Gdyni i Zatoką Gdańską 3 polskie samoloty. Zgodnie z otrzymanym radiogramem o godzinie 6 rano 1 września od strony Orłowa na dużej wysokości pojawiły się 3 wodno-samoloty. Jednak nie były to samoloty polskie, lecz niemieckie. Po dokładnym sprawdzeniu nadanego radiogramu okazało się, że wiadomość została nadana z dowództwa Armii Pomorza. Tymczasem 3 polskie okręty podwodne ORP Sęp, ORP Ryś i ORP Żbik stały zacumowane do nabrzeża na Helu. ORP Orzeł i ORP Wilk cumowały do nabrzeża na Oksywiu. Tylko mgle, która panowała na lotnisku niemieckich Sztukasów w Słupsku, możemy zawdzięczać, że nasze okręty nie zostały zbombardowane. Pomiędzy godziną 6 a 7 wszystkie okręty podwodne dywizjonu opuściły porty, udając się na wyznaczone pozycje. Jednak sektor dozoru zupełnie nie odpowiadał właściwościom operacyjnym jednostki oceanicznej, jaką był ORP Orzeł i pozostałe 4 okręty. Na tle chaosu, jaki zapanował 1 września 1939 roku w sztabie i dowództwie na Helu, dopiero około godziny 10 dotarła wiadomość o rozpoczęciu działań wojennych na pierwszy z okrętów podwodnych. Było to 5 godzin po napaści hitlerowskiej na Polskę. W planie operacyjnym Worek cały obszar wód otaczających polskie wybrzeże, od Rozewia aż do ujścia Wisły w Świbnie, podzielono na sektory patrolowania i każdemu z 5 okrętów podwodnych przydzielono taki sektor. Jedynie ORP Orzeł miał pozostać na wodach wewnętrznych, między Helem a Rewą. W rzeczywistości plan Worek był nieprzemyślanym i dyletanckim planem z powodu błędnych założeń kierownictwa marynarki wojennej, które zmarnowały szansę na sukces dywizjonu okrętów podwodnych we wrześniu 1939 roku. W tym miejscu muszę wspomnieć o czymś, o czym zachodni historycy w ogóle nie wiedzą, a nasi rodzimi po prostu pomijają lub bagatelizują. Do pierwszego starcia na morzu w II wojnie światowej pomiędzy okrętami a lotnictwem doszło w godzinach popołudniowych 1 września 1939 roku w Zatoce Gdańskiej. Właśnie w tej bitwie zginął przyjaciel komandora podporucznika Kłoczkowskiego, komandor podporucznik Stefan Kwiatkowski, dowódca ORP Gryf. Informacja ta wstrząsnęła komandorem Kłoczkowskim. 2 września dowódca dywizjonu okrętów podwodnych, komandor Aleksander Mochuczy, próbował nawiązać łączność z ORP Orzeł przez radio, jednak bezskutecznie. 3 września około godziny 22 wynurzony ORP Orzeł spotkał ORP Wilk. Dowódcy okrętów zamienili kilka zdań między sobą. Na zakończenie rozmowy komandor Kłoczkowski dodał: Kwiatkowski nie żyje. Szystowski zabity. Ja w tym bajorku dłużej siedzieć nie będę. 4 września dowódca ORP Orzeł podjął decyzję o samowolnym opuszczeniu sektora. Kiedy komandor Kłoczkowski opuszczał sektor patrolowania, w tym czasie kontradmirał Jerzy Świrski
szef kierownictwa marynarki wojennej pospiesznie pakował swój dobytek na zarekwirowany pojazd radiostacji polowej wraz z kierowcą. Nie powiadamiając nikogo, uciekł w kierunku przedwojennego kurortu na granicy polsko-rumuńskiej, Zaleszczyki. Jak nazwać zachowanie szefa kierownictwa marynarki wojennej? Zdradą? Dezercją? Ucieczką w obliczu wroga? Chwilą słabości? Czy załamaniem? Czy kontradmirał Jerzy Świrski nie dopuścił się takiego samego czynu, co komandor Kłoczkowski? A jednak nigdy nie zasiadł na ławie oskarżonych. Lecz to nieodosobnione przypadki ucieczki z pola walki we wrześniu 1939 roku najwyższych oficerów. Generał dywizji Juliusz Rummel, dowódca Armii Łódź, 6 września porzucił swą armię i uciekł do stolicy. Resztki jego porzuconej armii zdołał wyprowadzić z niemieckiego okrążenia do twierdzy w Modlinie generał Wiktor Thome, broniąc jej do końca września 1939 roku. Następnego dnia 5 września w dowództwie floty na Helu kontradmirał Józef Unruk oraz dowódca dywizjonu okrętów podwodnych komandor Aleksander Mochuczy podjęli decyzję o zmianie sektorów działania okrętów podwodnych. Zmiana sektorów działania miała obowiązywać od 7 września od godziny 4 rano. A teraz przykład fałszowania faktów. W uzasadnieniu wyroku, jaki zapadł w Morskim Sądzie Wojennym w Londynie 3 sierpnia 1942 roku, na stronie 4 w punkcie 3 czytamy fragment. Około 6 września 1939 roku na skutek rozkazu szefa kierownictwa marynarki wojennej zalecającego, aby okręty podwodne wysłać niezwłocznie tam, gdzie będą mogły jak najwięcej szkodzić nieprzyjacielowi. Po pierwsze, od dnia 4 września, kiedy kontradmirał Jerzy Świrski uciekł z Warszawy, nie powiadamiając nikogo o swojej decyzji, nie było z nim żadnego kontaktu. Nie miał też fizycznej możliwości, by wydać taki rozkaz. 6 września, dniu, o którym sąd uzasadniał swoją decyzję, kontradmirał Jerzy Świrski przekraczał granicę polsko-rumuńską w Zaleszczykach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby tego fałszywego i nieprawdziwego obrazu, niezgodnego z faktami, udowadniał Morski Sąd Wojenny w tak poważnej sprawie. Czy nie jest to rażący przykład tuszowania i wybielania działań kontradmirała Jerzego Świrskiego we wrześniu 1939 roku? 12 września, gdy orzeł znajdował się pomiędzy Gotlandią a Estonią, miał napotkać płynący blisko niemiecki zbiornikowiec Bremen. Jednak komandor Kłoczkowski miał rzekomo powiedzieć, że niemiecki statek nie jest załadowany i z tego też powodu nie będzie go atakował ani zatrzymywał. Tak mówił jeden z punktów oświadczenia złożonego przez oficerów z Orła. Ja jednak sprawdziłem, jak wyglądał niemiecki tankowiec Bremen. Okazało się, że Bremen to niemiecki transatlantyk, zbudowany w roku 1929 i we wrześniu roku 1939 cumował w Nowym Jorku. Czy oficerowie z Orła mogli pomylić się? Nie. Czy mogli skłamać, pogrążając swego niedawnego dowódcę? W tej sprawie jest dużo więcej nieścisłości, na które brak jest odpowiedzi. Jedno nie ulega wątpliwości, że wyrok w procesie był z góry ustalony. Kłoczkowski ze swoim adwokatem mecenasem Tadeuszem Winiarskim mieli ograniczone możliwości obrony. Główne oskarżenie sąd oparł na depozycie oświadczenia złożonego przez oficerów Orła 23 października 1939 roku Firth of Forth. Oświadczenie zawarte w 12 punktach oskarżających komandora Kłoczkowskiego sporządzono w 6 egzemplarzach. Jak bywało w sądach za czasów stalinowskich, przy sądzeniu podziemia niepodległościowego czy żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie po ich powrocie do kraju, to oskarżony musiał udowodnić swoją niewinność, a nie sąd winę oskarżonemu. Tak było w tym przypadku. Wszystkie pisma obrońcy mecenasa Stanisława Winiarskiego o wznowienie procesu pozostały bez echa. Dopiero 15 lutego 1948 roku Najwyższy Sąd Wojskowy wystosował pismo do admirała Jerzego Świrskiego, by ten wyznaczył biegłych w sprawie byłego dowódcy ORP Orzeł. Wyznaczeni zostali komandor Stanisław Dzienisiewicz
oraz komandor Marian Majewski. Na zdjęciu pierwszy z lewej. Swoją opinię oparli w 4 obszernie opisanych punktach, opierając się głównie na orzeczeniu sądu. W jednym z punktów stwierdzili, cytat: były komandor podporucznik Kłoczkowski nie wykonał ataku na SS Bremen. Zniszczenie, a nawet uszkodzenie tego statku miałoby sukces materialny i moralny. Tylko że nikt z tych 2 biegłych nie wiedział, że SS Bremen to transatlantyk. Dzięki ich opinii wyrok utrzymano w mocy. Nie wiem, czy Kłoczkowski jest winny, czy też nie. Jednak zgodnie z zasadą, że wyrok sądu uważa się za prawdę, nic dziwnego, że leżącego marynarza Kłoczkowskiego będą kopać, nie zostawiając śladów buta. A prawda jest taka, że fakty przedstawione przez sąd nie do końca są faktami.